10 najdroższych okrętów podwodnych na świecie. Miejsce 10. Typ Los Angeles. To amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym. Cena jednego okrętu tego typu wynosi $900 milionów. Warto dodać, że podane kwoty odnoszą się do lat, w których okręty zostały zbudowane. W latach 1992-1996 zbudowano i przyjęto do służby ogółem 62 jednostki typów Los Angeles i Improved Los Angeles. Do tej pory w US Navy służy 24 okręty tego typu. Mają 110 metrów długości, 10 metrów szerokości i wyporność 7000 ton. Okręty typu Los Angeles mogą zanurzać się na maksymalnie 290 metrów. Załoga liczy 132 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 12 pionowych wyrzutni VLS dla pocisków Tomahawk i 4 wyrzutnie torpedowe 533 mm. Miejsce 9. Typ Akula. To radzieckie wielozadaniowe okręty podwodne. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $1 550 milionów. Pierwszy okręt typu Akula wszedł do służby w marynarce wojennej ZSRR w 1984 roku. Zbudowano ogółem 15 jednostek, natomiast w służbie pozostało 10, w tym jeden w marynarce wojennej Indii. Mają 110 metrów długości, 13,5 metra szerokości i wyporność 13 000 ton. Okręty typu Akula mogą zanurzać się na maksymalnie 500 metrów. Załoga liczy 73 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 4 wyrzutnie torpedowe 533 mm i 4 wyrzutnie torpedowe 650 mm, łącznie 40 torped. Miejsce 8. Typ Jasen. To rosyjski typ okrętów podwodnych czwartej generacji o napędzie atomowym. Od pierwszej jednostki noszącej nazwę miasta, nazywany także typem Siewierodwińsk. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $1 600 milionów. Pierwszy okręt typu Jasen wszedł do służby w rosyjskiej marynarce wojennej w 2013 roku. Zbudowano ogółem 5 jednostek. Mają 120 metrów długości, 15 metrów szerokości i wyporność 12 000 ton. Okręty typu Jasen mogą zanurzać się na maksymalnie 600 metrów. Załoga liczy 90 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 32 pionowe wyrzutnie pocisków VLS dla pocisków Onyx lub Kalibr i 10 wyrzutni torpedowych 533 mm. Miejsce 7. Typ Astute. To brytyjskie okręty podwodne o napędzie jądrowym przeznaczone do wykonywania szerokiego zakresu misji, od zwalczania żeglugi po ataki na cele lądowe. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $1 800 milionów. Zbudowano 5 okrętów typu Astute, ponadto 2 kolejne są w budowie. Pierwsza jednostka tego typu, HMS Astute, rozpoczęła służbę w brytyjskiej marynarce wojennej w sierpniu 2010 roku. Mają 97 metrów długości, 11 metrów szerokości i wyporność 7,5 ton. Okręty typu Astute mogą zanurzać się na ponad 300 metrów. Załoga liczy 98 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 6 wyrzutni torpedowych 533 mm z miejscem na maksymalnie 38 sztuk broni, pociski manewrujące Tomahawk Block 4 i ciężkie torpedy Spearfish. Miejsce 6. Typ Ohio.
To amerykańskie atomowe okręty podwodne, przeznaczone do przenoszenia pocisków balistycznych SLBM typu Trident 2D5 z głowicami termojądrowymi. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $2 miliardy. Zbudowano 18 okrętów typu Ohio. Pierwsza jednostka tego typu, USS Ohio, weszła do służby w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych w 1981 roku. Mają 170 metrów długości, 13 metrów szerokości i wyporność 19 tysięcy ton. Okręty typu Ohio mogą zanurzać się na maksymalnie 300 metrów. Załoga liczy 155 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 24 wyrzutnie pocisków balistycznych SLBM Trident 2D5 i 4 wyrzutnie torpedowe 533 mm. Co istotne, pierwsze 4 okręty tego typu USS Ohio, Michigan, Floryda i Georgia przystosowano do przenoszenia 154 pocisków manewrujących Tomahawk z konwencjonalnymi głowicami bojowymi, 22 wyrzutnie, każda z 7 pociskami. Miejsce 5. Typ Vanguard. To typ brytyjskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym, przenoszących pociski balistyczne klasy SLBM typu Trident 2D5 z głowicami jądrowymi. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $2 miliardy 200 milionów. Zbudowano 4 okręty typu Vanguard. Pierwsza jednostka tego typu, HMS Vanguard, weszła do służby w Royal Navy w 1993 roku. Mają 150 metrów długości, 13 metrów szerokości i wyporność 16 tysięcy ton. Okręty typu Vanguard mogą zanurzać się na maksymalnie 500 metrów. Załoga liczy 135 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 16 wyrzutni pocisków balistycznych SLBM Trident 2D5, każdy z maksymalnie 8 głowicami bojowymi i 4 wyrzutnie torpedowe 533 mm dla ciężkich torped Spearfish. Miejsce 4. Typ Virginia. To amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym, stanowiące drugi w kolejności amerykański i na świecie typ okrętów 4. generacji. Jednostki typu Virginia, opracowane pierwotnie jako uzupełnienie, a następnie jako tańsza alternatywa dla okrętów typu Seawolf. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $2 miliardy 800 milionów. Zbudowano 22 okręty typu Virginia z 30 pierwotnie planowanych, ale może być ich znacznie więcej, bo nawet 66. Pierwsza jednostka tego typu, USS Virginia, weszła do służby w US Navy w 2004 roku. Mają 115 metrów długości, 10 metrów szerokości i wyporność 8000 ton. Okręty typu Virginia mogą zanurzać się na maksymalnie 500 metrów. Załoga liczy 135 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 12 pionowych wyrzutni VLS dla pocisków manewrujących Tomahawk i 4 wyrzutnie torped 533 mm. Do torped MK48, łącznie 25 torped i pocisków w pomieszczeniu torpedowym i 12 pocisków w wyrzutniach VLS. Miejsce 3. Typ Typhoon. To radzieckie, następnie rosyjskie okręty podwodne z napędem atomowym, służące do przenoszenia pocisków balistycznych SLBM typu R-39. Są to największe kiedykolwiek zbudowane okręty podwodne na świecie. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $3 miliardy. Zbudowano 6 okrętów typu Typhoon. Pierwsza jednostka tego typu, Dmitrij Donskoj, weszła
weszła do służby w flocie północnej ZSRR w 1981 roku. Mają aż 175 metrów długości, 23 metry szerokości i wyporność 48 tysięcy ton. Okręty typu Tajfun mogą zanurzać się na maksymalnie 400 metrów. Załoga liczy 160 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 20 pionowych wyrzutni dla pocisków balistycznych SLBM typu R-39 i 6 wyrzutni torpedowych 533 mm. Miejsce drugie. Typ Seawolf. To typ amerykańskich myśliwskich okrętów podwodnych z napędem atomowym. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $3,5 miliarda, co czyni je najdroższymi okrętami podwodnymi marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i drugimi najdroższymi okrętami podwodnymi w historii. Zbudowano zaledwie 3 okręty typu Seawolf z 29 pierwotnie planowanych. Pierwsza jednostka tego typu USS Seawolf weszła do służby w US Navy w 1997 roku. Mają 108 metrów długości, 138 metrów. USS Jimmy Carter 12 metrów szerokości i wyporność 10 tysięcy ton. Okręty typu Seawolf mogą zanurzać się na maksymalnie 600 metrów. Załoga liczy 140 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 8 wyrzutni torpedowych 660 mm i 50 pocisków rakietowych Tomahawk do ataku na ląd przeciwokrętowych Harpoon i torped MK-48 w przedziale torpedowym. Miejsce pierwsze. Typ Le Triomphant. To francuskie okręty podwodne z napędem atomowym, przenoszące pociski balistyczne. Cena jednego okrętu tego typu wynosiła $4 miliardy, co czyni je najdroższymi okrętami podwodnymi na świecie. Zbudowano 4 okręty typu Le Triomphant. Pierwsza jednostka tego typu o tej samej nazwie weszła do służby we francuskiej marynarce wojennej w 1997 roku. Mają 138 metrów długości, 12 metrów szerokości i wyporność 14 tysięcy ton. Okręty typu Le Triomphant mogą zanurzać się na ponad 400 metrów. Załoga liczy 111 oficerów i marynarzy. Okręty uzbrojone są w 16 wyrzutni dla pocisków balistycznych SLBM M45 lub M51, które posiadają od 6 do 10 głowic termojądrowych każdy i 4 wyrzutnie torped 533 mm.